Dotarliśmy właśnie do miejscowości Kilinochi. Jesteśmy właśnie pod pomnikiem. Czekajcie. Wojnę domową. Tak, upamiętniający właśnie wojnę domową, która tutaj była. No tak, żeby było słychać. Między LTTE, czyli organizacją terrorystyczną, nie wiem czy można mówić takie rzeczy. No właśnie też nie mam. Dobra, Grzesiu, wypipkaj to jedno Między słowo. tamilskimi tygrysami, O właśnie, którzy chcieli, tamiscy tygrysie, to jest. tak, którzy chcieli niepodległości dla państwa tamilskiego na północy wyspy Sri Lanki. Tak. I wojna domowa trwała bardzo długo, zakończyła się w 2009 roku bodajże. Cała północ była odcięta i było dużo ataków też na całej wyspie, nie tylko na północy. I wojna toczyła się długo i bardzo dużo osób zginęło. Oni co chcieli, żeby ta część wyspy po prostu północ była odcięta? Tak, bo od II wojny światowej rząd syngaleski, lankijski ograniczał im prawa polityczne i w ogóle wszystkie prawa na uniwersytetach, głosowanie i tak dalej, więc oni po prostu w końcu zaczęli się domagać zbrojnie, że tak powiem, swoich praw i niepodległości. No i jeszcze było, że co, że te kraje wspierały też tutaj. Jakie kraje to wspierały? Różne, nie wiem jakie dokładnie, ale zachodnie, tak? Europejskie kraje zachodnie na początku wspierały, znaczy inaczej. Zależy, no. Tamilowie, którzy Tam- mieszkali po prostu w wielu krajach europejskich, czy w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, gromadzili duże zasoby gotówki ze sprzedaży różnych ciekawych rzeczy i dzięki temu finansowali po prostu wojnę, która trwała tutaj wiele lat. No i tyle. A najlepsze jest jeszcze to, że jak byliśmy w tym domku na drzewie, to spotkaliśmy na takiego starszego, bardzo starego pana, około 70, który miał właśnie wydzierany na plecach takiego tygrysa dużego. A tygrys jest symbolem tej organizacji. No, a tygrys jest właśnie I symbolem. zakazanym znakiem w sumie na Sri Lance, nie jest to mile No. widziane, więc jest to typowe, jeżeli ktoś ma takiego tygrysa wytatuowanego. I ma naprawdę duże szczęście, że żyje w ogóle, tak naprawdę. Tak, bo wszystkich tych wojowników mordowali albo uciekali za granicę po prostu, No. jak był finał tej wojny domowej. I tu, gdzie jesteśmy, była bitwa największa. W tym mieście w ogóle, tak? tak? I tu, w tym mieście, gdzie też jesteśmy, była stolica właśnie tej organizacji LTTE, która walczyła o niepodległość. Ile tutaj zginęło ludzi w sumie? Ogólnie? Około 100 000 podczas tego? pewnie. Ile? Około 100 000. 100 000 ludzi, no. Prawdopodobnie. Co Kawał ciekawe- historii. I co ciekawe, w tej organizacji LTT finalnie bardzo dużo kobiet walczyło. No później już, nie? Tak, Jak już tak. brakowało mężczyzn, to żeby brali kobiety Ale i dzieci ponad też. połowa to były kobiety No. w pewnym momencie. Ostatnio, nie wiem, parę lat. No. Walcz. Bardzo ciekawe, naprawdę warto sobie poczytać coś więcej na internecie o tym. My to tak skróciliśmy bardzo. No my. No i do dzisiaj ten rejon nadal widać konsekwencje tej wojny. Jest dużo mniej rozwinięty, jest dużo więcej wojska wszędzie, są kontrole. No to też ze względu na to, że jest blisko Indii i No. różne rzeczy są przewożone stamtąd, ale ogólnie to jest dużo mniej rozwinięte, opustoszały i myślę, że jeszcze dużo widać takich zniszczeń powojennych. W ogóle tam jest kwiatek na górze, a w ten mur jest wbity właśnie nabój. Czekajcie, spróbuję to z boku jakoś uchwycić. Mamy dzisiaj tyle trasy, że to jest szok. Tak mi się dzisiaj nie chce, nie wiem, od rana mam strasznego lenia. I w ogóle tego pomnika chroni też wojsko. Bo za mną jest budka z żołnierzem, przede mną stoi też z kałaszem żołnierz. Chcieliśmy przed chwilą te słodycze z targu, co w poprzednim odcinku kupiliśmy. Bardzo dobry. Pychota, naprawdę. Ten słoneczny jest nam potrzeba, więc Było super. jak najbardziej. Ruszamy. Już się musieliśmy zatrzymać, bo niebo jest tak niesamowite po prostu. Patrzcie. No bajka po prostu. Z tej strony to. A tutaj już trochę zanika, ale była piękna tęcza, nawet były dwie. Droga taka mało widoczna, no ale to jest po prostu miazga. Jedziemy sobie, jedziemy, a tu cyk. No nie bardzo się przejmują. O, to się akurat okazało, że je karmią teraz. O, ale ich tu jest. Hello. Morning.
Beautiful. Masz. Nie dygaj. Bye bye. Masz. Siema, wczoraj cały dzień w podróży. Dojechaliśmy do miejscowości Trincomalee. Gdzieś tam za tymi krzakami i gałęziami. Od samego rana zaczęliśmy zwiedzać. Właśnie przyjechaliśmy do chyba najbardziej popularnego miejsca tutaj w tym mieście. Takiej pięknej świątyni. Gdzie wszędzie dookoła tutaj, znaczy ta jest też baza wojskowa. I wszędzie dookoła biegają sarny, jelenie i tak dalej. Filip, chciałbyś coś powiedzieć na temat tego miejsca? Słucham. Chciałbyś coś powiedzieć na temat tego miejsca? Jesteśmy w Trincomalee, To mówiłem. na północno-wschodnim wybrzeżu. Głównie jest to hinduizm. Idziemy właśnie do jednej z najbardziej znanych świątyni hinduskich, położonej częściowo na klifie, ze wspaniałymi posągami, będą super widoki, a po drodze widzieliśmy stado jeleni. Dobra, to wszystko to samo powiedziałem, także Filip powtórzył. Dla utrwalenia informacji. Tak, żebyście lepiej zapamiętali po prostu, wiecie jak to jest. Jest sporo ludzi, Raz jak się usłyszy, to czasem można nie zapamiętać, jak to wiecie. ale na pewno jest dużo ludzi tutaj, fajnie, No jest, fajna właśnie, no. pogoda, super naprawdę. Poza tym, no dużo się dzieje, polecam każdemu Tak. tak. Trincomalee. Dalej na północ Zaraz zobaczymy w ogóle coś więcej tutaj jeszcze. bo jest fajny klimat i jest dużo rzeczy otwartych No, tutaj. ta świątynia to jest pierwsze miejsce, które zobaczymy, a będzie więcej. Szczególnie chcę zobaczyć piękną plażę tutaj. Podobno są tu bardzo ładne plaże. Zresztą jak jechaliśmy po drodze, to już widzieliśmy. No woda miała po prostu piękny kolor, jakieś tam skałki na wodzie. Ale najpierw tu i później jedziemy dalej. Rapa koralowa, notowanie, wszystko. Wszystko. Piękne drzewa. Super wygląda to drzewo. Tutaj przygotowane jest całe tace, żeby składać ofiary. Nie ofiary, dary. Ofiarę to możemy ze mnie albo z siebie złożyć. Patrz. Jeszcze raz jest taki znak. I dotarliśmy. Wiecie co jest przerąbane? O patrzcie, jak pięknie wygląda. Zaraz wam pokażę z bliższa. Ale przerąbane jest to, że trzeba było ściągnąć klapki, a jest tak nagrzany beton, że aż parzy. Czekajcie, tam pójdę zaraz, ale widzę, że tu jest ładny widoczek. Super to wygląda, trzeba dronem wystartować tutaj. Nie wiem, czy nie będzie przypału trochę, ale chyba będzie trzeba trochę ukryć. Ci zgubiłem właśnie Filipa, nie wiem gdzie jest. A ktoś mi to jeszcze podpowiedział, żeby tu na dół zejść. Ten święty głaz. Na rozmnożenie siana. I będziemy bogaci teraz. Rzuciłem. Teraz przerwa na stoczek. Powiem wam, że takie widoki to dla mnie to jest po prostu Phuket. Na Phuket są takie... Patrz ile... Ale patrz ile łodzi rybackich. Ładnie tu ryby muszą brać. To jest park ale w ogóle jakie te góry z tyłu fajnie wyglądają z jeziorkiem. Poprosiliśmy panią o talerz owoców, żebyśmy sobie mogli zjeść na dwóch. Patrzcie jak nam dało. Ale z takim widoczkiem się aż przyjemnie.
No brudna, no. I właśnie nam się skończyło paliwo. Po raz trzeci, ale teraz nam się już skończyło. Dolaliśmy butelkę i po butelce kilometr przed stacją nara. Ale na szczęście zatrzymał się przed nami jakiś pan tuk-tukiem. Właśnie teraz rozmawiam z Filipem. Wzięli, dali komuś butelkę i ktoś pojechał nam wziąć paliwo. Także zaraz nas uratują. Ale przerąbane, bo wczoraj wieczorem dojechaliśmy na stacji i było tyle ludzi po prostu. Ludzie chyba mieli, nie wiem, nie wspomniałem o 2 samochodach, którzy mieli tam mieli karnistry takie wielkie i tankowali wszystkie po prostu. Nie wiem co jest z tym paliwem tutaj na Sri Lance, ale wygląda tak jakby trochę była panika. I stwierdziliśmy, dobra, rano zatankujemy. I zapomnieliśmy. I jest jak jest. Dobrze, że ludzie są mili i nam chcą pomóc. Obiadek w takiej miejscówce. Pan tam robi dla nas. No i tak mamy podane. O, pan nam dał talerz. No nas pakował na wynos, bo nas nie zrozumiał. Pokaż Filip, jak wygląda. A, całkiem jeszcze taki worek. Sałatka, warzywa, pomidory. Patrzcie co się dzieje. Patrz tam pokaż. Ale zalało. To widzi jak niebo. Jak jest Piotr? Mokro. Mokro i żarłem. O, i się błyska jeszcze. Ale tu zalało wszystko. Dobrze się to Bardziej się cieszę z tego dotkania ze skutera. Ja by załamkał go. No, dzisiaj jeszcze parę minut podróży. Teraz jak staniemy na kawę, poruszymy temat odcinka, który był w tytule. To jest dobre. Dotarliśmy do naszego pokoju. Ile on kosztował? 60 zł, nie? No tak. 60 zł, ale to jest tak jakby cały dom. Chociaż nie, no tam pewnie ktoś inny będzie po drugiej stronie. Znaczy nie teraz, ale normalnie by był. Zobaczę łazienkę jeszcze. Nie jest źle w sumie. Tylko Całkiem spoko, tylko śmierdzi w łazience. Ale normalnie w miarę. moczem pachnie trochę. Tak, cały czas leje. Chyba dzisiaj już nie przestanie. Na szybko się ogarniamy i lecimy na siłownię, bo i tak nie ma co robić. A zresztą trenujemy to prawie codziennie. Dopiero mieliśmy tylko 3 dni przerwy. Masaż. Filip 3,5, bo wczoraj zrobił tak 50-50. Myślisz, że ktoś się zlał koło łóżka? Chciałem powiedzieć coś niemiłego i tak dalej nagrywać, poza tym chyba umiesz się bić lepiej niż ja, więc w sumie nie będę się odpowiadał. Jestem niekulturalny, bo jestem kulturalny. Może tam. Jak to było, to i tak będzie śmierdziało. Dobra, jednym z pytań, które też padało, było jak tutaj jest, znaczy to jest bardzo ważne pytanie oczywiście dla facetów, którzy tutaj przyjeżdżają, jak tutaj wygląda z podrywaniem dziewczyn, czy łatwo podrywać lankijkę lub jakąś inną po prostu, która tutaj przyjeżdża, jak działa tutaj Tinder. No to na temat Tindera mogę się wypowiedzieć bez problemu, ponieważ w każdym mieście, w którym jesteśmy, tak zaglądam ile jest dziewczyn, jest ich bardzo mało. W Mirisie i w Veligamie, czyli na południu, i tak było spoko, no bo tam jednak już jakieś były jakieś Rosjanki, jakieś jeszcze inne i tak dalej. W Kalambo też jest I w Kalambo też, tak, ale tutaj na północy, i tak w ogóle od środka wyspy, to już praktycznie nie dzieje się nic na Tinderze. Kompletnie nic a nic. Co do podrywania dziewczyn tutaj, no ja nie miałem okazji jeszcze ani raz, dopiero jutro idziemy na imprezę. Może się zdarzy taka okazja, ale może się wypowiedzieć Filip, który tutaj mieszka od ponad 3 lat. Może albo nie. Sytuacja Dobra. tutaj jak wygląda, no nie jest tak łatwa jak na przykład w Tajlandii czy w innych krajach azjatyckich jak Wietnam czy W Tajlandii Kambodża. te dziewczyny podrywają ciebie, a nie ty je. Tak, no tutaj trzeba się trochę postarać.
I bardziej Kalambo wydaje mi się, albo takie dziewczyny z Kalambo, które wyjeżdżają na południe na wakacje i tak dalej, lokalne. Te, które są bardziej otwarte po prostu i nie są takimi Te tradycjonalistkami. takie nowocześniejsze bardziej te Tak, dziewczyny, nie? no, często z jakichś małżeństw mieszanych też, że Europejczyk, jeden z rodziców było powiedzmy Europejczykiem, czy tam nie wiem, ze Stanów Zjednoczonych i tak No. dalej, no to zupełnie inne mają podejście, no bo większość osób na Sri Lance, większość dziewczyn na Sri Lance jest takie podejście tradycyjne, za bardzo z domu nie wychodzi i tak dalej. No Więc tak, no ale jak podrywać dziewczynę to gdzie? To najlepiej na imprezach chyba, to nie? Bo jak Tinder działa tak średnio, wiadomo, że nie, można na pewno też, można. działa pewnie w miarę dobrze. Jak jest sezon, to działa Tak. pewnie bardzo dobrze nawet, no teraz akurat jest... Kalambo, ja Słabo. znam parę par takich mieszanych, gdzie jest obcokrajowy, jest dziewczyna kilka i myślę, że to jest możliwe, ale nie jest to po prostu jakoś bardzo popularne, trzeba się trochę postarać bardziej. Dobra, a To te są dziewczyny takie- lubią tutaj białych, czy są Te, takie które są otwarte i nie są takie tradycyjne, to lubią i są normalnie tak jak w Polsce, no wszystko jest tak samo, tylko no ich jest po prostu stosunkowo mało. No. No dobra, ale takiego... Ale są i są fajne. Znasz jakieś pary na przykład, Znam. co znasz, co normalnie, Tak, że facet dziewczyna- wyjechał i ma stąd na przykład dziewczynę lankijkę, tak? jest sporo takich par. No ale sporo to- jak sporo. sporo jak Znam- sporo, znam ale są. 3-4 pary, więc są. No. Sporo, czy? No ja znam 3-4 rapem, tak, ale no pewnie ich jest dużo więcej. No na są, pewno. są, no. Zdarza się. No, także jeśli jakiś facet sobie pomyśli, że tutaj przyjechać, podrywać dziewczynę, Tam są pary polskie Da się. przecież tutaj takie, wiesz, mieszkają, że żona jest z Polski albo mąż jest z Polski, też są takie pary. no tak, no tak. 2 czy 3, no. No taka pani się do nas odzywa, Tak. pozdrawiam serdecznie. Poznaliśmy jej męża poznaliśmy w Ela. Dokładnie, tak. Także serdecznie Was pozdrawiamy. No, my się zbieramy. Da się, tylko trzeba się Da postarać. się, da się. Ale jeśli ktoś z Was chce pojechać na wakacje typowo podrywać dziewczyny, Tajlandia. Na pewno w drugą stronę. Jest na pewno dużo łatwiej. Na pewno w drugą stronę jest dużo łatwiej, czyli dziewczynom znaleźć tu chłopaka. To jest taka No. Tajlandia, tylko w drugą Tego na stronę. odwrót, no ale to na pewno, bo to Więc wszystkie jak kobiety, przyjeżdżają dziewczyny w każdym białe wieku, dziewczyny, to na pewno się... tak, mają bardzo- powodzenie duże. Bardzo łatwo jest i większość dziewczyn tu przyjeżdża właśnie Tak? w poszukiwaniach. No tak, to odwrotna sytuacja do Tajlandii. Tak jakby dziewczyna jakaś szuka, no to wtedy tak. A faceci? Lepiej Tajlandia. Bo tam to dziewczyny Was podrywają, a nie Wy je. Dokładnie, nie należy się starać. Najważniejsze dla osób, które nie oglądały wczoraj, na przykład wczorajszego odcinka. Karolina, to jest moja koleżanka, która zmaga się z rakiem. Miała przerzut, musi się leczyć, musi mieć operację. No i właśnie pomagam jej w zbiórce na tą operację. Także pamiętajcie, na dole jest link. To jest żona mojego bardzo dobrego kolegi, matka 7-letniego dziecka, mają synka, także naprawdę jest mi to potrzebne, żeby wyzdrowiała i ja trzymam mocno za Cię kciuki, Karolina. Dobra, lecimy dalej, teraz musimy, byliśmy teraz na kawce i pysznym serniku i lecimy wsadzić patyk do nosa, bo muszę zrobić przed wylotem. Teścik za mną, jedziemy dalej. Ile mamy do następnego miejsca? Nie wiem, 200 km? Nie no, 2 godziny mieliśmy jechać. Czyli 100 km. Ja nie mogę tego zrobić, ile nie, ale do domu mamy, Ciebie, wiesz, do domu mamy bardzo daleko. Ruszamy. zorientować. No tak. Powiem Ci dokładnie, mamy niestety 2,5 godziny jazdy, czyli 114 km. Czyli tam będzie obiad. Tak w ogóle wczoraj jechaliśmy drogą, którą było napisane na mapach, że to jest highway. To było najlepsze highway, jakie w życiu widziałem. Dziura na dziurze. Ale rekord prędkości 74 na godzinę. Pobiliśmy był rekord. pobity. Ale musiał być troszkę z górki, bo to jest niemożliwe. I prosta. Prosta i z górki, bo... Z wiatrem. I chyba dobre paliwo. No i chyba wiatr nas jeszcze pchnął, bo to jest niemożliwe. Najwięcej wyciągnęliśmy 62, a wczoraj 74 poszło. Ale ogólnie tuk-tukiem, przynajmniej tym, którym my jeździmy, to tak około 60 na godzinę maksymalnie, No. a średnio 45-50 No. cały czas. Także, no, wiecie co, takie ogólne Skuterami szybciej. podsumowanko takie z naszych takie przemyślenia o tej podróży, jak ktoś by sobie pomyślał nad taką samą, powiemy coś więcej jutro w odcinku, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. Znaczy to będą takie przebitki tylko z tego, co uważamy o takim podróżowaniu
w tak szybkim czasie, jak my zrobiliśmy to. Ale to usłyszycie jutro. Jedziemy dalej. Gdzie jesteśmy sobie? Gdzie mapę? Właśnie Filip wyczytał, że dzisiaj są czerwone alerty pogodowe i że ciekawa trasa nas czeka. Przyjeżdżaliśmy po tej ładnej świątyni. Stwierdziłem, że się trzeba zatrzymać, żeby pokazać. Zatrzymaliśmy się specjalnie, bo Filip coś zobaczył. Szacun. Już startuję i wam pokażę, bo stoimy za daleko. I to jest zarąbiste na Sri Lance, że słonie sobie tak tutaj żyją. Cała rodzinka pośrodku niczego. Same pola dookoła. Zarąbiście, naprawdę super. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego czegoś. Mimo tego, że słoni widziałem dużo w życiu. Ale tak całej rodzinki, która sobie stoi w polach, nigdy. Blisko drogi. Blisko drogi właśnie. Przecież oni nas, nie wiem ile od nas. 200 metrów? 300? No. Całkiem niedaleko. Super sprawa. Zobaczymy co dalej, bo Tak. jeszcze... Ale to chciałem zobaczyć na Sri Lance. Mówiłem tutaj w któryś tam dzień film powiem, mówię, kurde, ale fajnie jakbyśmy zobaczyli całe stado słoni. Co ja mówię? Zobaczymy. Nie mamy. I dotarliśmy właśnie do miejscowości Arugambej, takiej najbardziej popularnej miejscowości na wschodzie. Kawka, obiadek, co dalej zobaczymy. No, liczyliśmy na to, że będzie troszkę inaczej. Inna pogoda, że tutaj dużo polatać, bo właśnie są piękne plaże podobno, fajne skały. Nie, żebym narzekał, żeby nie było. Ktoś mi ostatnio powiedział, że narzekam dużo na pogodę, no ale pada. Dobra, nic. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie, jak ktoś z Was może wspomóc zbiórkę na operację mojej koleżanki, będę bardzo wdzięczny. Warto pomagać. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, na razie.